Cześć, witam Was w 147 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będziecie zmuszeni, niezmuszeni, żartuję. Dzisiaj będzie dość długi vlog, a to z tego względu, że miałem duże zlecenie, dużą robotę, także i tak to bardzo mocno okroiłem, generalnie rzecz biorąc. A chodzi tutaj o nową instalację gazową. Nową pod tym względem, że nie demontowałem starą i zakładałem nową, tylko budowałem od podstaw nową instalację według projektu. Jest to w takiej dużej kuchni, jakby to powiedzieć, takiej przemysłowej kuchni, może tak, gdzie są takie duże piece, kotły gazowe. Dostałem projekt do ręki i według tego projektu musiałem zbudować od podstaw, znaczy w pomieszczeniu oczywiście, od podstaw całą instalację łącznie z przyłączeniami do danych urządzeń. Także zlecenie naprawdę duże, praca duża i co duże, rury duże. Przeważnie rurki, powiedzmy do samej kuchenki, ośrednicy, bo tu mówimy o miedzi oczywiście, są ośrednicy 15, 18, 22, jak już 28 to już jest bardzo duża. Ja musiałem główną magistralę, większość tej magistrali, że tak to nazwę, poprowadzić ośrednicy 35. To sobie wyobraźcie rurkę 15 do kuchenki gazowej, a 35. Jest różnica kolosalna. Zresztą zobaczycie na materiale, jaka to jest rura, jaka duża, jaka gruba. Ale taki był wymóg. Później zeszłem do 18, bo tam były tylko takie taborety, także na tych taboretach spokojnie na 18. Zresztą nie mogłem sobie tam wprowadzać, że tak powiem, własnej inwencji twórczej, tylko trzymać się ściśle tego projektu, który dostałem. Także praca, powiem Wam, taka solidne zlecenie. Siedziałem tam calutki dzień i na drugi dzień chyba kończyłem. Na koniec oczywiście próba ciśnienia, protokół, bo przyłączę skrzynkę całą, przyłączę z zewnątrz robiła inna firma, bo tam już ja tego przyłącza, bo tam trzeba rury spawać, ja niestety nie spawam, także się tego nie podjęłem, ale firma współpracuje z taką firmą, która właśnie się zajmuje spawaniem rur stalowych, bo jak wiecie, z zewnątrz przez ścianę musi iść rura stalowa, dopiero wewnątrz pomieszczeń można dawać miedź. Ja w miedzi pracuję zaciskowej, także wewnątrz mogłem te rury rozprowadzić, z zewnątrz nie mogłem, się nie podejmowałem, bo na spawaniu się nie znam, nie nauczyłem się jeszcze, także tutaj się nie biorę za coś, za co nie mogę i się nie znam. Tak czy inaczej, zobaczycie tutaj budowę instalacji gazowej od podstaw, od zera, tam nigdy instalacji gazowej nie było. Jak mi to wyszło, zobaczycie w dzisiejszym materiale, ale zapaszcie sobie kawkę, herbatkę, czy tam otwórzcie sobie, nie wiem, Coca-Colę, bo ten materiał jest dłuższy. Jakoś go tutaj postarałem się złożyć w jakąś sensowną całość. Mam nadzieję, że Was zaciekawi. Jest to materiał z zeszłego tygodnia, pewnie oglądacie to w niedzielę. Ja to robiłem we wtorek lub środę, także świeżynka, jeszcze raz świeżynka. Także cóż, dziękuję wszystkim bardzo za subskrypcję, jak zawsze, za komentarze, za łapki w górę, w dół, każda się liczy. I cóż, życzę miłego oglądania i jak zawsze do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
Hej, cześć moi drodzy, dzisiaj jedziemy na dość ciekawą pracę, a dokładnie będziemy budować instalację gazową. Tam nie było instalacji gazowej, jest wyprowadzony zawór i trzeba według projektu, który tam klient ma, rozprowadzić całą instalację nową, oczywiście w miedzi, tylko to nie jest takie standardowa instalacja w cienkich rurkach, tam 15, 18 czy nawet 22, nic podobnego. Tam większość instalacji to średnica rury 35, także no chyba największa jaka miedziana jest. No a dlaczego taka duża? Bo to jest taka kuchnia duża i tam no takie wielkie urządzenia są, no i jest kilka urządzeń i no, że tak powiem, tą główną magistralę trzeba będzie według projektu rozprowadzić właśnie tymi rurami 35. No a potem już wyjścia normalnie są na wąż i tam potem przejścia na rury 18. Także no taka trochę większa robota, no ale i zresztą jak się uda nagrać, to zobaczycie takie wielkie kotły gazowe, bo to wszystko gazem ogrzewane. No i trzeba po prostu tam podoprowadzać to wszystko, rozprowadzić nową instalację. Ten projekt tak z grubsza oglądałem, materiał już jest kupiony, także teraz tylko pozostanie to wszystko, że tak powiem, poskładać do kupy. No powiem Wam, że tak dużych robiłem największe 28 rury średnicy, ale 35 jak długo robię, to jeszcze powiem Wam nie robiłem. Także będzie to mój debiut w takim dużym kalibrze. No jak wyjdzie, zobaczymy. No muszę się ściśle trzymać projektu, no to jest najważniejsze. No jak zrobię, potem oczywiście próbę szczelności, później protokół, klient do gazowni, założą licznik a potem to jeszcze te kotły, bo on na razie na butlach to wszystko robi, no ale tam butle to zmienia szybciej niż paczkę papierosów. No, przy takich wielkich kotłach to nic dziwnego, że te butle momenty są puste. No ale to cóż, jedziemy i będziemy działać. Do zobaczenia na miejscu. No i tutaj pracę zaczynam od rozłożenia części, znaczy tych kształtek. To moje jedzonko dostałem, a co? Ta rurka 18 to na później i teraz tutaj muszę wypakować to, co mam do montażu. No i trochę to przyspieszę, bo to nie ma sensu pokazywać dokładnie, ale tak, żeby Wam pokazać mniej więcej ile części, ile kształtek tutaj zużyłem. No, oczywiście uchwyty muszą być. Zawory, bo trochę tych zaworów będzie. Tutaj redukcje, to wszystko mosiąc, miedź i mosiąc. I powiem Wam, że z tego wszystkiego został jeden zawór i jedna mufa 35, resztę wszystko zużyłem. No i teraz tak, tutaj przygotowuję właśnie podejście pod rurę 35, zaraz zobaczycie zawór, tam jest zawór 1 i 1/2 cala, czyli dość spory, no a kształtkę mam z gwintem calowym, także tutaj muszę zrobić przejście. No oczywiście od zaworu, który ze ściany wychodzi, będę zaczynał całą instalację kłaść. I to jest właśnie ta kształtka już pod miedź, pod prasę. To jest właśnie gwint calowy i rura miedziana średnicy 35.
Mamy gotowe, teraz idziemy to wkręcić. I tu jak widzicie wychodzi ze ściany już rura z głównym zaworem. I tutaj się będziemy wpinać z tą miedzianą, tylko tutaj właśnie tą przejściówkę muszę to założyć najpierw. No i tutaj tym takim uczciwym kluczem trzeba to uczciwie dokręcić. Mamy to przykręcone solidnie. Teraz możemy działać dalej. Tutaj przygotowuję sobie praskę. Obcinak musiałem kupić na kształtkę 35, bo ten co mam to jest tylko do 28. No tu jak widzicie, no jest kawał solidnej rury, no ale taki był w projekcie i taką musiałem montować. Tutaj oczywiście te cięcie, tą końcówkę obcinam, żeby nie było zadziorów. Zawsze trzeba obcinać, żeby końcówka rury była gładziutka. I tutaj kolanko i będę musiał odmierzyć, żeby tam się w tą przejściówkę wpiąć. Tutaj odmierzam, ile wchodzi w kielich. No i z drugiej strony przenoszę ten wymiar oczywiście z zapasem, żeby było pewne, że no, wszędzie ładnie do końca kielicha weszło. No i tutaj ten kawałek odetnę i właśnie połączę właśnie z tym kolankiem i wepnę się właśnie w tą rurę z zaworem, w ten zawór główny. No i jak widzicie, tutaj spory zapas zostawiłem, ale tutaj miałem pole manewru, także mogłem sobie na to pozwolić. Teraz będziemy szli w kierunku ściany i wzdłuż ściany. Tutaj przystawiam sobie drugie kolanko i odmierzę długość rurki, jaką muszę dociąć. No i teraz ten wymiar przenoszę na rurkę, zaznaczam, obcinam. Zakładam, tak jak widzicie, jeszcze tego wszystkiego nie ściskam, nie zaprasowuję. Po
Po prostu łatwiej mi manewrować, bo jeszcze muszę taki długi odcinek podłączyć, a potem będę zaprasowywał to wszystko. No i tu już wyszliśmy na prostą i teraz taki długi odcinek rury aż do końca tej ściany bez żadnych łączeń. Jak widzicie, jest kawałek, tutaj akurat pomieszczenie wysokie, także miałem pole manewru, nie musiałem zbytnio kombinować. Teraz sobie przygotowuję praskę, ale jeszcze zaprasowywać nie będę, ale no już sobie przygotowuję. Jak widzicie, no średnica szczęki dość spora. Teraz jestem tutaj z drugiej strony, no i tutaj też standardowo obcinam końcówkę rury, żeby była gładka. Zakładam kolanko i wtedy z tamtej strony będę mógł sobie odmierzyć, ile obciąć z tej sztangi. Bo jak widzicie, ona tutaj prawie do ściany dochodzi. I tutaj sobie przykładam kolanko, unoszę rurę i mniej więcej będę widział, ile muszę sobie dociąć. I tutaj do końca kielicha odmierzam. No i ten kawałeczek już nie ściągam tej rury, tutaj ją przycinam. Tu już w kolanko wpinam ją. Teraz jeszcze muszę tutaj poziom złapać, zaznaczyć, gdzie uchwyt dać, bo od razu tu, gdzie mogę, to od razu będę uchwyty montował, żeby potem gdzieś nie przegapić. No i na środku rury punkt robię i tutaj właśnie będzie pierwszy uchwyt. Jeszcze sprawdzam całość, czy jest pion. No i otwór, uchwyt. I już tutaj będę mógł powoli za chwilę zaprasowywać te kształtki. No, uchwyty oczywiście muszą być z gumowymi obejmami. Z tymi osłonami nie można metalowych bezpośrednio na miedziane rury zakładać. Muszą być gumowe otuliny. Teraz jak uchwyt mam przygotowany, to mogę już pozaprasowywać właśnie ten ruch cały. Tutaj jeszcze rurę opuściłem, tak żeby wygodnie było zaprasować. Teraz mogę już założyć, jak te kolanko zaprasowałem, już mogę uchwyt zamocować i wtedy zaprasować tą resztę. Teraz kolejne kolanko
kolanko. Fachowo to się łuk nazywa, no ale jak zwał, tak zwał. Wiadomo, o co chodzi. Druga strona i zostanie tą mówkę zaprasować i ten róg będziemy mieli już zrobiony na gotowo. No i tu mamy zrobione, tu jeszcze jeden oczywiście uchwyt. Tych uchwytów tutaj nie żałowałem, ta rura jest dość ciężka, zresztą na takich długich odcinkach, no im gęściej uchwytów, tym lepiej, no też oczywiście no nie do przesady. No i tutaj już mamy zrobione, możemy przejść na drugą stronę tego pieca. Tutaj jest właśnie końcówka tej rury i teraz tak, musimy zejść w dół. Dlaczego? No dlatego, że raz, że był tak projekt, a dwa, że tam wentylacja, pochłaniacz ten przemysłowy, czyli nie mogłem nad tym robić pochłaniaczem, musiałem wzdłuż tego pochłaniacza robić. No bo też nie mogłem przy podłodze rur położyć, bo rury na gaz ziemny no nie mogą iść przy podłodze, na gaz butlowy mogą jak najbardziej iść przy podłodze, na gaz ziemny muszą iść wyżej. Czyli tutaj kolanem schodzimy w dół. No i tutaj mogę już zaprasować to. Tak jak kiedyś Wam już mówiłem, że niektórzy montują całość, potem po kolei zaprasowują. Ja mam troszkę inną metodę, jestem zwolennikiem właśnie zaprasowywania po kolei to, co już jest odmierzone, zrobione. No i teraz te kolano już wyprowadzone na wprost i tutaj mamy też już praktycznie gotowe. Oczywiście jeszcze potem uchwyt tutaj założę, ale to za chwilę. Tutaj sobie odmierzam odcinek właśnie rury, która tutaj będzie szła w kierunku już tego filaru. No i ten wymiar przenoszę na rurkę. Obcinam i kolejny odcinek mam, można powiedzieć, gotowy. Można montować dalej. No i tutaj jak widzicie, już mogę zaprasować to. Kolejny etap jest za mną. No i teraz tutaj na filar i tutaj będzie kolejny zawór. Dlaczego? Dlatego, że tamten zawór jest bardzo wysoko, no bez drabiny się nie obejdzie, żeby zamknąć. I tutaj klient zażyczył sobie zawór na wysokości właśnie, nie wiem, to tak troszeczkę ponad moją głowę.
I tutaj będzie zawór jako ten główny, bo chcę zawsze po pracy na noc zamykać zawór główny, żeby nie zamykać każdego zaworu po kolei. To zawór właśnie na tym filarze, który odcina cały gaz do wszystkich urządzeń. Taki, można powiedzieć, dodatkowy zawór główny. Bo tam by musieli za każdym razem wszystko wysuwać, przystawiać drabinę co wieczór i zamykać. A tutaj po prostu będzie na wysokości, no, można powiedzieć, głowy dorosłej osoby, gdzieś tak jakoś. No i teraz właśnie zawór tutaj przygotowuję, żeby wpiąć właśnie, żeby był na wysokości wzdłuż tego filaru. Tutaj z dwóch stron właśnie mówki, żeby można było te rury połączyć do zaworu. I tutaj właśnie przymierzam, i tutaj kawałek rurki, tam od razu kolankiem i potem już taka prosta wzdłuż urządzeń. Tu też oczywiście musiałem większym kluczem to wszystko poskręcać. No i tutaj chcę Was przeprosić, bo jak widzicie, taki wąski obraz się zrobił, ale to tylko przez parę minut, bo przestawiła mi się kamerka. Nie zauważyłem, mi się taki tiktokowy zrobił, można powiedzieć, obraz, ale później będzie już normalnie. I tutaj odmierzam właśnie długość rurki. No i tutaj zaraz za filarem wyjdę właśnie kolankiem i potem prawie że ostatnia prosta. No i tutaj będą mogli sobie zamykać cały dopływ gazu do urządzeń. Tutaj rurkę dłuższą zrobiłem z tego względu, że tutaj muszę jeszcze obejmę założyć, no ale oczywiście najpierw zaprasuję, żeby to gdzieś się nie przestawiło, nie uciekło. No i teraz tutaj kolano i ten kawałeczek króciutki. Tutaj sobie wkładam rurkę, przyłożę kolanko i sobie odmierzę. Powiem, no mam taką metodę, no inni robią inaczej. Każda jest dobra, jeśli jest skuteczna, no można tak powiedzieć. Ja sobie przykładam i do końca kielicha odrysowuję. No jak widzicie, sprawdza się to, jest fajnie odmierzone, tak jak powinno być.
Teraz od razu zaprasuję. Teraz tak, tutaj oczywiście poziomiczką rurę ustawiam i zaznaczam punkty na uchwyty. No i tu uchwyt przy samym zaworze, bo jak będą zamykać, ciągać, no żeby ta rura się gdzieś tam nie wyginęła. Tutaj z płytkami to się musiałem bawić, bo w środku puste były. No ktoś, kto przyklejał, to nie na grzebień, a na placki i no, w wielu miejscach te płytki pod spodem puste były. No bałem się, żeby nie rozwalić płytki po prostu. No i teraz kołeczki. Poprzykręcamy uchwyty i będziemy to już mogli tutaj skręcać na gotowo. No i tutaj właśnie uchwyt, tak jak mówiłem, przy samym zaworze. Wtedy będzie pewne, że przy zamykaniu ta rura nie będzie gdzieś tam się naciągać. No i teraz jak tu mamy zrobione, to teraz pierwsze właśnie odejście tutaj w dół do właśnie tej dużej kuchni, tam chyba 6, bodajże 6 palników było. I tutaj największa rura, największy zawór, chociaż nie wiem, powiem Wam, nie wiem czemu, bo i tak potem musiałem zredukować to na wąż, bo to jest na wąż podłączane, zredukować na wąż na tam 1/2 gwint, no ale tak było, tak wymyślili, tak robiłem. No i tutaj muszę oczywiście zrobić właśnie te odejście i do każdego urządzenia jeszcze dodatkowy zawór odcinający. No i tutaj właśnie calowy zawór, a z calowego zaworu muszę zredukować na wąż do 1/2. Z jednej strony oczywiście pod tą rurę 35, a tu na dole redukcję na wąż. Tam może ktoś zapyta, czy to nie jest za wąski wąż i tak dalej, te pół cala do tak dużej kuchni. No nie, bo te szły na małym, na cieniutkim wężyku od butli gazowej, także na butle gazowe to chodziło. Tutaj chodzi generalnie o tą główną magistralę, ona będzie szła do końca, bo tu są te dwa takie największe urządzenia, potem takie pojedyncze taborety, dlatego będzie też już zredukowane do 18, bo tam już no, taka rura nie jest potrzebna. Tutaj właśnie ta główna, że tak powiem, magistrala gazu musiała iść, właśnie taka
taka gruba, żeby ten gaz, no też jakby wszystkie urządzenia odpalą, żeby po prostu ten gaz nadążał, wyrabiał, no, żeby ten odbiór był taki jak powinien. No i tam jak już mam zaprasowane, to tutaj te uchwyty mogę poskręcać. No i przejść po prostu na tą prostą, co tam zacząłem robić, bo tutaj już przed zaprasowywaniem, no oczywiście musiałem sobie to ułatwić. Także no jakbym to wszystko poskręcał od razu, to no ciężko by było to pozaciskać. No i tutaj jak widzicie właśnie przy samym zaworze i tutaj ten zawór, tak mówiłem, będzie jako zawór główny. No ta rura nawet nie drgnie. I teraz tutaj w dół. No i tutaj właśnie będzie podejście do tej sześciopalnikowej kuchni. No i tutaj teraz oczywiście uchwyt. Tutaj i potem jeszcze jeden uchwyt właśnie też przy zaworze. Także no taka instalacja no musi być dobrze zakotwiczona, że tak się wyrażę, żeby tam nie było jakichś luzów, żeby cała instalacja nie chodziła, nie ruszała się. Tu mamy zrobione, jeszcze ten zawór zaprasuję. Tutaj go ustawię tak, żeby już i przytrzymam, bo przy zaprasowywaniu nieraz się tą zaciskarką przesunie i się cały zawór przesuwa. Dobrze jest przytrzymać i wtedy zaprasować, jest nie do ruszenia. No i tutaj mamy gotowe, takie pozycji zamknięta, tam była rączka na wprost rury otwarte. I lecimy dalej. Tu oczywiście końcówkę ścinam. I z jednej i z drugiej strony, bo tutaj odmierzyłem, także ta rura akurat na długość pasuje. Tutaj będzie kolejny trójnik i tutaj ten kocioł, co widzicie, właśnie co przy nim stoję, to będzie następne podejście właśnie też jest na gaz i też podejście, ale tu już oczywiście z trójnika potem już redukcja przechodzi na 18, bo dalej to już są pojedyncze taborety, także już tyle gazu nie potrzebują. Jak widzicie, fuga odpada, no tak jak wam mówiłem, te płytki strasznie puste w środku były. Aż dziw, że no, żadna mi nie pękła, no bawiłem się co prawda tutaj z tym wierceniem, ale fuga odpadała, no. Ten płytkarz, który to robił, to się no, nie popisał, bo ewidentnie były na placki kładzione te płytki puste w środku, no do wiercenia to jest tragedia, żeby nie uszkodzić.
No i tutaj kolejny na tym prostym odcinku uchwyt oczywiście. No i teraz kolejny zawór, tutaj już zawór 3/4. I tutaj już zejdę na 18. No i tutaj już mogę 18, to już mogę swoim obcinakiem, tym, który zawsze używam. Bo ten, który tu widzicie, to mam do rozmiaru 28 maksymalnie, a ten, co dokupiłem, bo musiałem dokupić, bo na 35, no niestandardowy rozmiar, znaczy no jest, dostępne są większe, ale niecodziennie się robi takie 35, przeważnie do 28 max. No i tutaj właśnie z tej rury 35 już zeszłem na zawór 3/4 i potem tam do tego będzie podłączony właśnie wąż półcalowy. No tak dziwnie trochę, no ale tak to ktoś wymyślił i tak to robiłem. Tutaj sobie odcinek rury oczywiście mierzyłem. Tu na dobrą sprawę mógłbym też chyba, tak mi się wydaje, już rurką 18 w dół zjechać. No ale tutaj klient powiedział, żeby dać tą grubą rurę w dół, żeby to symetrycznie było. No w sumie miał rację. Także tutaj, a dalej już będzie wszystko rurą 18. Tylko jeszcze ten kocioł, ta duża rura będzie w dół schodziła. Chociaż wszystko tak Wam mówiłem, będzie połączone standardowym wężem do kuchni. Także to spokojnie wydoli, bo tak jak Wam wspominałem, do tej pory wszystko szło na tych cieniutkich wężach od butli gazowej i dawało rady, także no, tutaj takie rury to tym bardziej dadzą sobie radę. No i mam zaprasowane jeszcze tutaj na koniec. Podłączę zawór, tylko najpierw jeszcze oczywiście, póki na górze nie zaprasowałem tej całej rury, miejsce na uchwyt. Teraz mogę już ten trójnik zaprasować tutaj. Tutaj w uchwycie
możecie już spiąć to, bo jest tyle od ściany, że spokojnie sobie resztę zaprasuję. No i to mamy gotowe. Teraz wymienimy szczękę na 18. I resztę już polecimy rurą 18. No i kolejny zawór tutaj przy tym właśnie urządzeniu. Zaprasowane i gotowe i musimy jeszcze generalnie 4 urządzenia będziemy mieli do podłączenia. Czyli te widzicie 2 taborety, gdzie garki stoją. No i tutaj już trójnik 18, tutaj muszę zejść w dół i rozgałęzienie na te 2 taborety. Tylko tutaj oczywiście odmierzyć sobie odcinek rury, który będzie potrzebny do połączenia tych 2 trójników. No i tutaj zejdziemy w dół i potem na dole zrobimy jeszcze taki myk, że będą z jednej rury 2 zawory wychodziły, ale to za chwilę zobaczycie, jak to wymyśliłem. No i tu oczywiście trójnik, bo też każdy taboret musi mieć swój zawór. I tak tutaj na sucho przykładam, jak widzicie, z trójnika kolanka w dół, także i po 2 stronach będzie tak samo, także będą 2 rozdzielone przyłącze. I tutaj sobie też odznaczam, jak głęboko, i tą odległość przenoszę też na drugą stronę. I no, taki odcinek rurki, żeby połączyć 2 kształtki. No i na drugą stronę dokładnie to samo, to już sobie przykładam rurkę do rurki. No i teraz to montuję z jednej i z drugiej strony właśnie kolanko i z tych kolanek właśnie do tych kolanek podłączę
zawory z jednej i z drugiej strony. Tu jak widzicie na ziemi te pomarańczowe to są właśnie te węże od gazu. Zwróćcie uwagę, jakie one są cieniutkie, a jakie teraz grube rury. No i na takich cieniutkich wężykach wszystko dawało radę, także no, na tych rurach, na tej 35 i 18 tym bardziej to wszystko wydoli. Podejrzewam, że tam jeszcze spokojnie z zapasem będzie. No i tutaj właśnie no, buduję takie przyłącze na zawory, że tak powiem, na 2 taborety. Tylko tutaj muszę właśnie ustawiać, żeby jak zacisnę, no to już nie ma możliwości korekty, także tutaj muszę wszystko ładnie ustawić sobie przed zaciśnięciem, bo no, nie ma odwrotu po zaciśnięciu już. Jedno mamy. Teraz właśnie pelki tutaj z gwintem zewnętrznym, to do nich tutaj wkręcimy zawory i połączymy z tymi kolankami, które wcześniej tutaj przygotowałem. Tutaj sobie od razu powkręcam do zaworów. Zawory mamy przygotowane, teraz to jeszcze tylko połączyć właśnie z tymi kolanami. I to mniej więcej tak będzie wyglądało, jak widzicie. No tutaj też no oczywiście muszę poodmierzać rurki, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Teraz zaprasować, no i tutaj też trzeba uważać, znaczy można skorygować, tutaj akurat w przypadku zaworów to można sobie skorygować na gwincie, także nawet jak tu się troszeczkę odrobinę przesunie, to nie ma problemu. No jeden zawór mamy, teraz drugi zawór. No i tak to będzie wyglądało mniej więcej. No i teraz trzeba przystawić tak, żeby to było w linii, odznaczyć
koniec rurki. No i tutaj też zaznaczyć gdzie i właśnie odmierzyć odpowiednią długość rurki. Jeszcze tutaj właśnie też ten odcinek, gdzie tutaj już zredugowaliśmy, to najpierw od tego zaczniemy. Tutaj już zejdziemy w dół do pierwszych 2 taboretów i dalej polecimy jeszcze do kolejnych 2 taboretów. Tylko tutaj już oczywiście mogę sobie zaprasować. Tutaj to przejście też, tylko potem tego przejścia to już na sam koniec będę zaprasowywał, bo no, żebym miał jakieś pole manewru w razie jakiejś korekty czy przesunięcia czegoś. No i teraz możemy odmierzyć właśnie tą rurkę, która nam potrzebna jest, która będzie szła do dołu. Właśnie do tego punktu, który wcześniej zaznaczyliśmy, przenosimy to na rurkę, obcinamy i możemy łączyć. Tutaj, jak widzicie, tak to będzie wyglądało, tylko oczywiście zanim to wszystko zaprasuję, to jeszcze punkty zaznaczam na uchwyty. Tu na tym górnym trójniku mogę już zaprasować, na dole to potem już jak wszystko złożę, to zaprasuję. Jeszcze przymiarka. Lepiej 2 razy odmierzyć, sprawdzić, niż później poprawiać. No i tutaj już też właśnie sobie ustawię to na równo i mogę zaprasować. No i teraz można właśnie zamocować uchwyty i ten odcinek już przytwierdzić na stałe, no docelowo.
Tutaj ta guma wypadła, to trzeba pamiętać, żeby no nie przegapić gdzieś. Tak jak już mówiłem, te gumy muszą być przy instalacji miedzianej. Bez tego po prostu nie może być. No, może uszkodzić nawet tą rurkę. No i teraz to już wszystko skręcamy. Czy tam na górze to jeszcze złapałem tak na luźno, tutaj na dole już mogę dokręcić, dociągnąć. No i ten odcinek mamy gotowy, został nam jeszcze tam 2 punkty, ale tutaj sobie już poprzykręcam węże. Oczywiście tylko do zaworów, do urządzeń węży nie podłączałem, bo w urządzeniach trzeba będzie jeszcze powymieniać dysze z gazu butlowego na gaz ziemny i wtedy tam popodłączać te węże do urządzeń. Ale tutaj już na gotowo, od instalacji już na gotowo jest, tylko potem właśnie pozostanie, jak mówiłem, dyszę wymienić i te węże podłączyć. Tam jest właśnie podejście półcalowe w tych urządzeniach. No ale tutaj oczywiście jeszcze gazu w instalacji nie ma, bo po całej pracy to potem zobaczycie, jeszcze musiałem próbę szczelności zrobić, wystawić protokół i dopiero pan pójdzie z tym, poszedł już jak dzisiaj to robię, to już pewnie dawno był, w gazowni z protokołem, z tą próbą szczelności i przyjdą mu założyć licznik i puszczą gaz. Także węże póki co to tylko tak do instalacji poprzykręcane. Jak widzicie, one są dłuższe, ale to z tego względu, żeby można było swobodnie w razie konieczności te urządzenia odsuwać, nie odłączając węży. Zresztą węże zawsze muszą być dłuższe, nie mogą być naciągnięte czy tak na styk. No i tu mamy gotowe i został nam ostatni odcinek. Tu jak widzicie, jeszcze tego tam przy tej redukcji nie zaprasowywałem. Teraz odmierzam właśnie ten odcinek do zakrętu na filar. I tutaj może ktoś zauważy, że przewód idzie pod rurką, no ale tak, bo się tutaj pytałem klientkę, klient mówił, żeby czy na rurce, czy pod rurką, żeby szedł, no zażyczył sobie, żeby szedł pod rurką, tak, że tak zostawiłem. No i tutaj tak jakbyśmy wracali na tą ścianę, tak jak tam widzieliście z tą grubą rurą. Tutaj właśnie przez filar, bo tutaj stoją też 2 taborety i tutaj też będzie koniec instalacji i jeszcze 2 przyłącza właśnie pod te 2 taborety, które w tej wnęce stoją. No tu oczywiście też tą, no troszeczkę tych zakrętasów jest.
No ale trzeba sobie z tym poradzić. No i został nam ostatni prosty odcinek. Tylko tutaj już pozaciskam to, co podmierzałem. No i tutaj właśnie, jak widzicie, sobie mogę wysuwać jeszcze tam, gdzie już jest ten koniec grubej rury tej 35, co przechodzi na 18, to jeszcze tam nie zaciskałem, żeby właśnie móc sobie wysunąć, żeby swobodnie móc sobie zaprasować. No tutaj trzeba pamiętać, żeby już ustawić na równo, jak się zaprasowuje, bo tak mówię, jak się zaciśnie, to już nie ma możliwości żadnej korekty. No i tutaj wymierzyłem, znaczy kawałek rurki został, idealnie pasuje właśnie tutaj, gdzie miał być. Także możemy to złożyć bez docinania, od razu zaprasować. No widzicie, jak tutaj jest zaprasowane, to ta rurka już ani nie opada, ani nic, a jeszcze uchwytów nie ma. No i teraz oczywiście punkt wiercenia. Uchwyt. Tutaj akurat króciutkie odcinki, także tutaj dużo uchwytów nie trzeba było dawać, bo tam przy końcu ściany był uchwyt i także tutaj spokojnie starczy. Ten uchwyt jeszcze będzie przy zaworze, przy zaworach. No i tutaj ciutkę przyspieszę, bo tu dokładnie robię to samo, co robiłem w przypadku tych wcześniejszych dwóch zaworów. No tu dokładnie to samo rozwiązanie, ten sam system, tylko tutaj już łuki nyplowe założyłem, mogłem wcześniej tam też pomyśleć, także z jednej strony jest właśnie prosta rurka, z drugiej kielich, no mniej zabawy by było. No ale no, przyznam, nie pomyślałem do końca, mogłem przy tamtym dokładnie zrobić tak jak tutaj, że kolanka nyplowe mogłem założyć.
Ale mamy zrobione i widzicie, tak dokładnie jest to samo, co by w tamtym. Jeszcze kolanko na rurkę odmierzyć tutaj, żeby to wszystko w jednej linii, na jednej wysokości było. I tutaj teraz jeszcze odmierzymy wysokość, na jakiej ma być, żeby dociąć odpowiednią długość. No i miejsce na uchwyt. I w sumie to już jest, można powiedzieć, końcóweczka całej instalacji. No i teraz można to złożyć, pozaciskać. No i ostatnie zaciśnięcie i mamy instalację gotową. No, teraz poprzykręcać. Także trzyma się sztywno. Teraz tak, na jeden zawór tutaj przykręcę już wąż. Oczywiście tutaj zawór zostawiam zamknięty. Na ten ostatni, to jest, no, można powiedzieć, najbardziej oddalony punkt od tej całej instalacji. Tutaj się podłączę właśnie z urządzeniem, żeby zmierzyć szczelność całej tej instalacji. Także tutaj wszystkie zawory były pozamykane z wyjątkiem tego głównego, który zakładałem tam na filarze. On został otwarty, a zamknięty został zawór ten, który tam wysoko przy ścianie ze ściany wychodzi. Tutaj się podłączę, czyli całą tą instalację, którą robiłem, to jest właśnie ostatni punkt. W ten sposób sobie sprawdzę szczelność. I ten zawór tutaj, jak zaraz zobaczycie go, oczywiście otworzę, a wszystkie inne pozamykane, z wyjątkiem tego na filarze. Tego głównego, który tam zakładałem. I teraz tak, odpalam urządzonko.
tu na końcówkę zakładam i nabijam powietrzem. Przy normalnych instalacjach to się tam 0,30 czy 0,3. No w tej instalacji musiałem do 0,5 czy tam 0,50 nabić. Także tutaj większe ciśnienie musiałem zrobić, także trochę tu napompowałem się. No i zostawiłem to wszystko na pół godziny. Tutaj na wyświetlaczu mi pokazuje, ile jest nabite i przez pół godziny no nie powinno być żadnego spadku. No tu już właśnie wróciłem, to oczywiście nie pokazywałem Wam przez pół godziny, ale tam ani gram, że tak powiem, w przenośni nie spadło, czyli instalacja jest szczelna. Można to rozłączyć. W międzyczasie tam sobie kawkę wypiłem, pyszne kopytka zjadłem. Także to była chyba najprzyjemniejsza część tej pracy na koniec. Właśnie sprawdzanie ciśnienia, to kawka, papierosek, jedzonko. Bo jednak te pół godzinki musi sobie z tym nabitym powietrzem, te rury muszą sobie tam odleżeć. No jak tutaj już te ciśnienie sprawdziłem, to teraz mogę przykręcić ten ostatni wąż. I w sumie cała praca jest, można powiedzieć, zakończona. Jeszcze się z Wami przespaceruję i pokażę tak po całości, jak to wszystko wygląda już na gotowo. No i tutaj zawór zamykam. Ten wąż tam gdzieś wrzucam do tyłu. No i teraz przejdziemy się i zobaczcie, jak to wszystko, efekt końcowy, finalny wygląda. Także no kawał roboty, powiem Wam. No i tutaj teraz ten zawór zamknę. No potem jak puszczą gaz, to tam trzeba będzie zawór otworzyć. No i tak to mniej więcej, moi drodzy, wyglądało. No i tak, skończone, jak widzieliście. No trochę roboty było, nie ukrywam. Powiem Wam, że w sumie naprawdę pierwszy raz, znaczy drugi raz, jak 18 lat mam firmę, się tym zajmuję, to drugi raz taką, no można powiedzieć, przemysłówkę robiłem, bo średnica rury w miedzi 35 do gazu to no nie oszukujmy się, nie spotyka się codziennie, nie robi się codziennie. Musiałem to wszystko robić, tak jak wspominałem, ściśle według projektu. Tam tak to zaprojektował, musiałem się tego sztywno trzymać, nie mogłem sobie tam, że tak powiem, własnej inwencji twórczej wprowadzać. No ale poskładałem, no zeszło mi praktycznie cały dzień na to. No ale trochę było, bo jak widzieliście te kuchnie, te kotły, to wszystko tam było praktycznie na gaz. Także dlatego też taka rura gruba, bo
do tego gazu tam trochę będzie szło. Tu klient mówił, że teraz miał na butlach gazowych podłączone. To jedna butla 33 kg, to jest to taka wysokachna. To miał na 2, góra 3 dni jedną taką 33 kg butlę. No to sobie wyobraźcie, ile to gazu tam schodziło. No, także no próbę ciśnienia zrobiłem. Tutaj też podwyższona, no taki wymóg był. Podwyższone, bo zazwyczaj to tam jest 0,3 się daje w normalnej instalacji, tutaj 0,5 trzeba było dać. No i tam z 40 minut, 30-40 minut musiało utrzymać, tak jak widzieliście, no nawet nie drgnęło o 1/100, czyli wszystko jest ładnie, szczelnie połączone. Oczywiście tam klientowi wystawiłem protokół. Teraz tylko pójdzie z tym protokołem do gazowni i założą mu licznik i włączą gaz i potem tylko poprzełączać, bo tam jeszcze będzie musiał na tych kotłach dyszę pozmieniać z butlowego na ziemny i popodłączać te węże, tam już powyprowadzałem, tylko poprzykręcać te węże i używać. Że robota zakończona, co najważniejsze, klient zadowolony, ja mogę spełniony wracać do domu albo jechać dalej do pracy. Także na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Dzięki i do zobaczenia przy następnych pracach jak zawsze. Cześć!